jest jeden i ten sam SMS. Paweł, ja się zakręciłem, bo to... No, ale dokładnie artykuły są z 17 października. Tak, okej, przepraszam, bo... 17 października była pełnia, bo Biden... Tak, bo to się łączy z tym drugim SMS-em, bo było pytanie, kiedy Biden pomoże Izraelowi. Tak, bo to jest w jednym SMS-ie, bo ja mam... On powiedział na konferencji prasowej, daj mi powiedzieć, on powiedział na konferencji prasowej w pełni. I co się stało? Dokładnie artykuły o tym, że pana Sinwara wysłali na drugą stronę są 17 października i dokładnie, bo on tam robił krzywdę Amerykanom, więc tam Biden od razu chwycił za telefon, zadzwonił do niego i w pełni popiera Izrael, bo nie ma już Sinwara, który tam robił krzywdę Amerykanom. I druga sprawa, dokładnie w pełni Biden popiera Izrael, bo zgodzili się pierwszy raz po 7 latach wysłać bombowce strategiczne B-2 i uderzono w cele Huti, te same Huti, które wysyłają drony i rakiety balistyczne i atakują Izrael. Tak, czyli to jest to taki... się jedno z drugim wypełnia i to się dokładnie wypełniło co do jednego dnia 17 października 2024, kiedy jest pełnia myśliwych. Bo ja dopiero jakby zrozumiałem tego SMS-a w pełni. Czyli... Ja też trzeba to zrozumieć. Tak, czyli pozwól, że ja to podsumuję. Czyli tak, w środę, na początku października jest właśnie takie zdanie właśnie, że w jaki sposób, to jest takie pytanie, tak? Bo to jest pytanie, w jaki sposób Ameryka pomoże Izraelowi, bo Biden powiedział w pełni, tak? I dalej jest napisane, a pełnia jest 17 października. I ostatnie zdanie, a poczucie, tak, dziwne, symboliczne poczucie, które temu towarzyszy, to jest Ameryka znika, tak? Czyli Amerykanie, bombardując te plemię Huti, de facto pomagają Izraelowi, robią to tego 17 października, czyli ja skupiając się na tym, w jaki sposób Ameryka pomoże Izraelowi 17 października? Bo to w zasadzie tak powinno brzmieć to pytanie. W jaki sposób Ameryka pomoże Izraelowi 17 października? I przychodzi poczucie, Ameryka znika. I wtedy tego dnia, 17 października, Amerykanie wysyłają znikające bombowce strategiczne B-2, które znikają z radarów i de facto pomagają Izraelowi i bombardują cele Huti na Bliskim Wschodzie. Kurczę, ja dopiero teraz to zrozumiałem, wiesz. Że to weszło z dokładnością co do jednego dnia. Trzeba podziękować Panu Bogu, że przyszło Ci natchnienie. No. Tak, ciekawe poczucie. I to 2 października, 2 tygodnie wcześniej w jaki sposób Ameryka... Ale jest dokładnie data podana, 17 października, co do dnia. Tak, ja muszę... Dobrze, zatem dzwonimy do Pawła. Zobaczymy, co tam Paweł ciekawego odkrył. Halo. Witamy. Poczekaj, coś tu muszę chyba przestawić z mikrofonem, ale możesz mówić, Paweł, słuchaj, jesteśmy na wizji. No tutaj się postaram dźwięk troszkę poprawić, bo... O. To teraz nie będzie Eurowizja w Europie, tylko będzie to wizja na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy na kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Kącik kulinarny. 27 września 2024
były frytki, była frytkownica na Stralacha. 15 października były jajka, czyli jaja Finwar. No i teraz to będzie rosół skóry czy mięso od rzeźnika? Jak Olaf myślisz? Pierwszy będzie rosół skóry czy mięso od rzeźnika? Będzie kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Jajka już były, jaja Finwar i była frytkownica. Frytki już zjedzone, Otis zjadł frytki, Otis zjadł już jajka. Co teraz Otis będzie jadł? Wiesz co? Bo kurczę, bo tak nie zamierzałem nic mówić, ale Na żywo. ja się tak. Na żywca na Bliskim Wschodzie. Tak, teraz jest na żywca, ale jest takie coś, że tak, bo ja się Państwu przyznam, że my przed sekundą rozmawialiśmy, tak, ja tam powiedziałem, dobra, to poczekaj, ja tu ustawię mikrofon, zaraz zadzwonię i przez sekundę tam rozmawialiśmy i też padło to zdanie właśnie, że te kulinarne na Bliskim Wschodzie i Ty wtedy, Paweł, właśnie coś mówiłeś takiego i mi się pojawiła jedna rzecz, ale ja tam mówię szybko, bo nie mam czasu. I teraz na wizji ty mówisz to samo i znowu się pojawiła ta druga rzecz i tylko to mnie skłoniło do tego, żeby teraz o tym powiedzieć. Czyli właśnie jak ty mówisz rosół albo coś tam, to ja drugi raz zobaczyłem coś brązowego, takiego jakby wiesz, jakby ktoś wziął wiadro i wylał błoto brązowe na Bliskim Wschód, albo nie wiem, albo jak mówiłeś rosół albo coś, to ja bym powiedział, że coś pomiędzy, czyli jak na przykład gulasz czy coś takiego, nie? I taki sos brązowy i się rozlewa, nie? Powtórz ostatnie zdanie. No, że taki sos brązowy i się rozlewa. Nie? Jak wcześniej było. Ja mówiłem rosół skóry albo mięso od rzeźnika. Tak, to nie, to mięso od rzeźnika jest czerwone, rosół skóry to wiemy jaki jest, a tutaj mi się pojawia taki gulasz. Coś pomiędzy będzie, pomiędzy tak. jednym a drugim. Gulasz będzie wylany na Bliskim Taki Wschód, tak? gulasz brązowy, tak, w gulaszu są co? Jest, rosół jest przezroczysty, gulasz jest gęsty, nie widać i w gulaszu też pływają kawałki mięsa. Coś gęstego, brązowego będzie wylane na Bliski Wschód. A, kawałki mięsa, czyli to będzie czyli to co oni robią, to będzie... Szatkownica. No trochę tak, w sensie takie, teraz sobie pomyślałem, że te kawałki mięsa to dobra. Kawałki mięsa, szatkownica będzie gotowane. Otis już ugotował frytki, znaczy tam było frytkownica była, potem były jajka, a teraz będą kawałki mięsa, czyli będzie taki kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy. No. Dobra, omawiamy te Okay. SMS-y. SMS 27 września 2024. Podkreślone masz jeszcze godzina 10:30 i w tym SMS-ie masz jeszcze napisane praktyczne ćwiczenia wojskowe. Oddaję głos Olafowi. Jeszcze raz? Oddaję głos Olafowi. Aha, no nie, no w sensie ja teraz pokazuję na ekranie właśnie, że w piątek, ja pokazywałem ten sen gdzieś w którejś z audycji, Bo tam omawialiśmy w zeszłym roku, żeśmy rozmawiali o tej godzinie 10:30, a godzina 10:30 wypełniła się 15 października 2024 i tak chciał, że Olaf miał tego SMS-a 27 września 2024 w dzień Otisa. Tak, to jest takie ciekawe, tam że... jest jeszcze słowo praktyczne ćwiczenia wojskowe. Tak, no czyli właśnie, że jak kiedyś... Pierścień wokół Tajwanu. No, że kiedyś było takie poczucie właśnie pierścień wokół Tajwanu, a potem nastąpiło tutaj na wizji takie przejęzyczenie, poczucie właśnie, że pierścień ognia wokół Tajwanu i kiedyś Tajwan, to ty tam, Paweł, mówiłeś, tak, że Tajwan jakby zajmie pozycję, tak, było takie poczucie, zajmie pozycję i wtedy zajął pozycję, to było rok temu. No, a teraz już jakby pierścień ognia wokół Tajwanu, czyli to już nie będzie taka, że tylko zajmie pozycję, tylko będzie już aktywnie działał. I ty to interpretowałeś, że on tworzył tam takie korytarze uderzeniowe, oni ćwiczyli wokół Tajwanu. I teraz jakby rok temu, czy półtora roku temu było to poczucie z tym 10:30 i ono się pojawiło ponownie właśnie w tym śnie. Ja tego z początku nie zauważyłem, Paweł właśnie na to zwrócił uwagę. Tu przed audycją, jak z nim chwilkę rozmawiałem właśnie, że dziwne jest to, że właśnie w piątek 27 września, czyli w dniu wypełniania się tego snu Otis tu przybędzie, tak, za miesiąc i 2 miesiące i po 2 miesiącach tego snu przychodzi kolejny sen i tam jest napisane właśnie 10:30 i jeszcze jest to podkreślone. Ja nawet sam nie wiem w zasadzie jak ja to napisałem,
ale jakoś to napisałem, chyba zaspany musiałem być, albo się śpieszyłem do pracy, czy co, nie wiem. I zapisałem tam właśnie tą 10:30, to dziwnie to wyszło i potem się okazało, że tak, że to się sprawdziło chyba podwójnie, tak, że 15 października były te artykuły, tak, że Chiny okrążyły Tajwan o tej godzinie 10:30, ona się gdzieś tam pojawiała i to takie ciekawe. No i jeszcze jest to, że właśnie, że tam jest matematyk daje ostatni podręcznik. No ostatni podręcznik to jest takie, to trochę jak ostatnia księga Biblii. No i tam jest napisane właśnie, że są praktyczne ćwiczenia wojskowe, tak? I tam ostatni człowiek jakby... A co miałeś w ostatnim śnie o Złotej Książeczce? Ostatnia Złota Książeczka? A, no właśnie, to też były ostatnie... A tam w SMS-ie masz 27 września masz ostatni podręcznik. Tak. No faktycznie. No taka książeczka, złota książeczka ze złotymi tymi, to taki ostatni podręcznik. No to pasuje, faktycznie, pasuje, no. Czyli to może się jeszcze spełniać w takim razie. Wychodzi na to. Kolejna rzecz, drugi SMS. Okay. Kolejny SMS, środa, godzina 20:56 i SMS był Ameryka znika. I co się stało? Dokładnie co do dnia wypełnia się przepowiednia. Amerykanie zniknęli z radarów. Po raz pierwszy od 2017 roku użyli bombowców strategicznych B-2 Spirit. Uderzyli w 5 celów w Jemenie, w Huti. Ameryka zniknęła z radarów. Po raz pierwszy użyli bombowców strategicznych. Pierwszy raz od 2017 roku, gdzie użyli to w Libii i teraz po tym czasie, po tych latach używają, zniknęli z radarów. Wypełniła się przepowiednia co do jednego dnia. Dokładnie w tym dniu. Tak. Czyli co? Czyli jakby... sekundka, bo ja to chciałem ten artykuł pokazać, ale coś tu nie zadziałało. Czyli generalnie jakby jest poczucie 2 tygodnie wcześniej, 2 października i przychodzi takie poczucie właśnie, że że Ameryka znika i bo to jest bo to jest tą pełnią, kurczę, bo to jest jeden i ten sam SMS. Paweł, się zakręciłem, bo to... No, ale dokładnie artykuły są z 17 października. Tak, okej, przepraszam, bo... 17 października była pełnia, bo Biden, bo to się łączy z tym drugim SMS-em, bo było pytanie, kiedy Biden pomoże Izraelowi. Tak, bo to jest w jednym SMS-ie, bo ja mam... On na konferencji prasowej, on powiedział na konferencji prasowej w pełni. I co się stało? Dokładnie artykuły o tym, że pana Sinwara wysłali na drugą stronę są 17 października i dokładnie, bo on tam robił krzywdę Amerykanom, więc tam Biden od razu chwycił za telefon, zadzwonił do niego i w pełni popiera Izrael, bo nie ma już Sinwara, który tam robił krzywdę Amerykanom. I druga sprawa, dokładnie w pełni Biden popiera Izrael, bo zgodzili się pierwszy raz po 7 latach wysłać bombowce strategiczne B-2 i uderzono cele Huti, te same Huti, które wysyłają drony i rakiety balistyczne i atakują Izrael. Tak, czyli to jest taki... To się jedno z drugim wypełnia i to się dokładnie wypełniło co do jednego dnia 17 października 2024, kiedy jest pełnia myśliwych. Tak. Pełnia myśliwych i w pełni Biden teraz już popiera Izrael. Znaczy on sobie tak po cichutku popiera, ale już tak w myślach sobie mówi, w pełni już popiera, no bo już tego Sinwara nie ma, tu wysłaliśmy te bombowce strategiczne B-2, w pełni popiera. I jeszcze wchodzi trzecia rzecz, systemy THAAD. A do systemów THAAD będzie wysłane około 1000 żołnierzy amerykańskich. Dokładnie 950 żołnierzy amerykańskich będzie na Izrael. Więc 3 rzeczy weszły. Systemy THAAD będą, czyli popiera w pełni. Pierwsze w pełni systemy THAAD, 2 wysłał bombowce strategiczne pierwszy raz B-2 Spirit, pierwszy raz po 7 latach i trzecia rzecz, czyli bombowce strategiczne, to było B-2 i trzecia rzecz co było? Wiesz co, poczekaj, bo ja już się zagubiłem, ale chodzi o to, że bo ja patrzę tak z niedowierzaniem, bo ja dopiero jakby zrozumiałem tego SMS-a w pełni.
Czyli, Cieszę się, no czyli- trzeba to zrozumieć. tak, czyli pozwól, że ja to podsumuję. Czyli tak, w środę, Pozwalam. na początku października jest właśnie takie zdanie właśnie, że w jaki sposób, to jest takie pytanie, tak? Bo to jest pytanie, w jaki sposób Ameryka pomoże Izraelowi, bo Biden powiedział w pełni, tak? I dalej jest napisane, a pełnia jest 17 października. I ostatnie zdanie, a poczucie, tak, dziwne, symboliczne poczucie, które temu towarzyszy, to jest Ameryka znika, tak? Czyli Amerykanie, bombardując te plemię Huti, de facto pomagają Izraelowi, robią to tego 17 października, czyli ja skupiając się na tym, w jaki sposób Ameryka pomoże Izraelowi 17 października, bo to w zasadzie tak powinno brzmieć to pytanie. W jaki sposób Ameryka pomoże Izraelowi 17 października? I przychodzi poczucie, Ameryka znika. I wtedy tego dnia, 17 października, Amerykanie wysyłają znikające bombowce strategiczne B-2, które znikają z radarów i de facto pomagają Izraelowi i bombardują cele Huti na Bliskim Wschodzie. Kurczę, ja dopiero teraz to zrozumiałem, wiesz? Że to weszło z dokładnością co do jednego dnia. Trzeba podziękować Panu Bogu, że przyszło Ci natchnienie, no. Tak, ciekawe poczucie. I to 2 października, 2 tygodnie wcześniej, w jaki sposób Ameryka... Ale Kurczę. jest dokładnie data podana, 17 października, co do dnia. Tak, ja muszę wystąpić, bo ja to teraz zrozumiałem, bo ja to klikałem ten artykuł, on nie chciał wejść, coś, wiesz, i To tutaj... była konferencja prasowa Bidena i oni zapytali go, kiedy będzie Izrael, kiedy Ameryka w pełni poprze Izrael. No. W pełni. Kurczę. No, pełnia 17 października. I dość, że wysłali systemy TAD, to ja już ją omawiałem, teraz jeszcze dodatkowa informacja, że do obsługi systemów TAD w Izraelu potrzebni są amerykańscy żołnierze. Około 1000 amerykańskich żołnierzy, więc to jest już poparcie w pełni. Systemy TAD. Tak. Potem wysyłają te bombowce B-2. I Ameryka znika z radarów. Pierwszy raz po 7 latach te bombowce strategiczne. To znaczy ona tam znikała jeszcze, ale to w sensie, że uderzyli w te cele. Tak. No. Zniszczyli im te 5 bunkrów. I jeszcze trzecia rzecz. Ameryka pomaga Izraelowi, dlatego że Biden chwycił za telefon i od razu dzwoni i mówi: stary, Bibi, robił krzywdę Sinwar, tyle czasu go szukaliście i wreszcie go dopadliście. Swoją drogą, pan Jaja. A, i to trzecia rzecz, co chcieliśmy omówić, tak? Czyli Jaja Sinwar, tak? Tak. No bo to jest kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Był 27 września, 2024 była frytkownica Nasrallaha, znaczy w niego była celowana frytkownica, nie że on gotował. Potem 15 października jest Jaja Sinwara, no to tylko Polacy to zrozumieją, bo on ma na imię Jaja. A tu 15 października w filmiku 12 minuta 30 sekunda Paweł mówi cytat, ale jaja. Jeśli chodzi o godzinę 10:30 to było. Tak. Potem 23 minuta 13, taka ciekawostka, 23 minuta 13 sekunda, Olaf zmęczony nagle rejestruje rzeczywiście godzina 10:30. I co mówi? Ale jaja. Drugie potwierdzenie. I jeszcze przychodzi sen do Olafa. I w tym śnie, co napisałeś? Ale jaja. 3 razy ale jaja. Dnia następnego pan Jaja Sinwar odszedł. Tak, Dlatego ja mówię, że to jest kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Frytkownica, były frytki, teraz są jaja, jajka, a tu jeszcze mówiłeś, że będzie gulasz brązowy. Tak, i jeszcze będzie placek. Bo jak to mówiłeś właśnie, to jeszcze weszło... Ale placek czy... Zapraszamy na kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Ty, ale to jest ciekawe, bo powiem Ci, że to mnie teraz zaciekawiło, bo Ty tak opowiadasz, nie? Ja tam się troszkę tu mi coś komórka nie zagarała, tam się zawiesiła, tu dopiero zrozumiałem tego 17 października, bo ja tak chciałem, żeby audycja była troszkę lekka właśnie no i tam Paweł się śmieje właśnie tak, że... Lekka, łatwa i przyjemna, na temat gotowania. Tak, kącik kulinarny na Bliskim Wschodzie. Tak jest. Były, tak. Jaja były, teraz będzie jeszcze gulasz i będzie placek. Tak, gulasz i placek, tylko słuchaj, to jest ciekawe, bo zacząłem się zastanawiać nad tym plackiem. Na Bliskim Wschodzie
Wschodzie. Na Bliskim Gulasz i Wschodzie. placek na Bliskim Wschodzie. Tylko, że gulasz, o, może ja pokażę, bo ja mam w sumie akurat łapkę, mapkę, łapkę. Się zaraz okaże, być jakaś przejęzyczenie Co znowu. powiedziałeś? Łapkę czy łapkę? Bo nie słyszałem. Łapkę, a chciałem powiedzieć mapkę, nie? A powiedziałem łapkę. A łapkę, taką łapkę na muchy? No nie, no jakąś łapkę, no chciałem powiedzieć mapkę, bo mam mapę jakby na ekranie, bo chciałem Czyli pokazać... mapka na Bliskim Wschodzie będzie łapką, czyli półłapką. No może być, no. I słuchaj, tak, to jest tak, że ten gulasz to jakbyśmy wzięli właśnie od Izraela w różne strony, ale głównie w kierunku Syrii, Libanu, Jordanii, ale głównie północny wschód i wschód, ale głównie północny wschód bym powiedział, czyli teraz głównie w kierunku Syrii ten gulasz. I także to tak się jakoś rozlewa, coś takiego brązowego z tymi kawałkami mięsa. Nie wiem, co ma to symbolizować. Może to będzie symbolizować, że oni będą eliminować 2-3 razy większą liczbę różnych takich prominentnych działaczy, czy czegoś takiego, że oni już tyle zlikwidowali, że w zasadzie człowiek by mógł sobie pomyśleć, że nie, to chyba więcej już nie będą, albo już chyba dużo ich nie zostało. A tu by wychodziło na to, że to będzie trwało długi czas i regularnie będą kolejnych likwidować. To jest jedno, to jest ten gulasz, tak mi się wydaje. Dziwne, że brązowe, że kolor brązowy temu towarzyszył, a placek, no nie wiem, placek jest dziwny, bo placek to ktoś by mógł sobie pomyśleć, a to jakiś tam, wiesz, coś z atomem, ale atom to jest grzyb, a nie placek, nie? A tu placek, płaski placek jakby, nie? Płaski, okrągły, jasny placek. Nie wiem, czy to jest jakiś symbol może pustyni? No koło Jemenu jest taki placek pustyni. Jak patrzę na mapkę jakby teraz na tym Półwyspie Arabskim. A jaki smak ma ten placek? Jaki będzie miał smak? Słodki, słony czy smakowy? Nie wiem, no bardziej bym powiedział, że to nie, to bym smak nie powiedział, nie? Bardziej, że żółty, tak? Czyli bezsmakowy, nie czujesz smaku. Bezsmakowy placek, tak? No w pierwszym odruchu chciałem, że słodki, ale to nie, to bym bardziej powiedział, że słony, a potem zrozumiałem, że nie, to jest za dużo różnych pomieszanych tych, nie? Pomieszanych jakichś takich dziwnych przeczuć, ale wiesz co? I ten placek to w Jemenie? No, tak patrzę na tą mapę właśnie, tak? Ta pustynia w sumie trochę jak łapka wygląda. Jak kończy się Jemen, to jest taki górzysty kraj i na północy Jemenu jest właśnie pustynia i ona właśnie jest takim plackiem. Wiesz, to jest taki właśnie okrągły, jajowaty placek, żółty. A jest takie powiedzenie zrobić z kogoś placek? No też jest, nie? I nagle mówimy Ameryka znika z radaru. No. Nie wiem, co to może oznaczać, kurczę. Dobra, omówiliśmy te 3 SMS-y, bo to za dużo gotowania też nie może być. To tak musi być tak danie pierwsze, danie drugie, danie trzecie. I pełen... Jajka były, teraz będzie brązowy gulasz i będzie placek. Tak, na Bliskim Wschodzie. I niech zostanie taki właśnie pewien niedosyt jakby i zobaczymy... Niedosyt, bo ludzie muszą zjeść jeszcze te kolejne dania na Bliskim Wschodzie, więc zawsze w dobrej restauracji zawsze tak robią, że jest taki niedosyt jedzenia, żeby potem widzowie przyszli i jeszcze skosztowali kąciku kulinarnego na Bliskim Wschodzie. No, dobra, okej. I tak humorystycznie zakończmy, bo ja się nie spodziewałem, Pozdrawiamy. że dobra. Okej, pozdrawiamy, trzymajcie się, pa. Drogi widzu, Jasnowic z Gdańska przekazał największą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Jako jedyny precyzyjnie wskazał lokalizację poszukiwanego dziecka w największych w historii poszukiwaniach w Polsce, jak i też w największej polskiej obławie. To wszystko za darmo. Wszystkie poczucia i natchnienia są darmowe, jednak jak każdy maratończyk, żeglarz czy himalaista posiada sponsorów na swoją działalność, tak i Ty możesz stać się jednym z nich, wspierając badanie zjawiska jasnowidzenia, stawiając przysłowiową kawę. Dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jasnowic z Gdańska.